W latach 20. Polska stanęła na krawędzi gospodarczego upadku. Hiperinflacja niszczyła państwo, a marka polska traciła wartość z dnia na dzień. Czy reforma premiera Władysława Grabskiego naprawdę uratowała Polskę? Jak powstał nowy polski złoty i dlaczego jego stabilność była już zagrożona rok później? Jeśli spodoba się Wam ten film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie kanał Zakazane Historie, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance Asi, spółka akcyjna. Polski złoty zawsze był symbolem naszej monetarnej suwerenności. Ale być może już tak nie będzie, bo zjednoczona Europa idzie dzisiaj w kierunku stworzenia superpaństwa. Będzie ono rzekomo mogło konkurować z największymi światowymi potęgami gospodarczymi. Wspólna europejska waluta ma być synonimem europejskiego superpaństwa. Czy tak się stanie w przyszłości? Tego jeszcze nie wiemy. Ale takie są dzisiaj marzenia przywódców Unii Europejskiej. Póki co, nasz złoty jest w Polsce obowiązującym środkiem płatniczym i symbolizuje naszą tysiącletnią państwowość. Po raz pierwszy złoty w monetarnym obiegu w naszym kraju pojawił się w 1663 roku i wcale nie znikł w 1795 roku wraz z utratą przez Polskę niepodległości. Warszawska mennica dalej wybijała polskie złote i robiła to aż do 1841 roku. I dopiero potem złoty znikł z obiegu monetarnego. Odrodzona w 1918 roku Polska nie od razu mogła mieć własną walutę. W pierwszych latach swojego funkcjonowania musiała opierać się na walutach byłych państw zaborczych. Wprawdzie w styczniu 1920 roku polski Sejm ustanowił markę polską jako jedyną obowiązującą walutę, ale tą szybko zaczęła zżerać inflacja, która niebawem przerodziła się w hiperinflację. Koniecznym więc była gruntowna reforma walutowa i skarbowa. Tylko to mogło uzdrowić finanse naszego państwa, które były wtedy w fatalnym stanie. Zadania tego podjął się profesor Władysław Grabski, który 19 grudnia 1923 roku stanął na czele nowego koalicyjnego rządu. Kim był człowiek, który podjął się tak trudnego zadania i wziął za nie pełną odpowiedzialność? Władysław Dominik Grabski urodził się w 1874 roku w Borowie nad Bzurą, w rodzinie ziemiańskiej legitymującej się herbem Pomian. Jego rodziców stać było na to, aby dobrze kształcić syna. Po ukończeniu gimnazjum filologicznego w Warszawie młody Grabski wyjechał do Paryża. Tam studiował ekonomię i historię na paryskiej Sorbonie. Gdy powrócił do kraju, osiadł w rodzinnym Borowie, prowadząc tam szeroką działalność gospodarczą i społeczną. Założył między innymi rolniczą stację doświadczalną, fabrykę spółdzielczą, spółdzielnię mleczarską i kółko rolnicze. Organizował również towarzystwa rolnicze, szkoły rolnicze i kasy spółdzielcze. W 1905 roku Grabski zaczął karierę polityczną, zostając posłem rosyjskiej Dumy z ramienia Narodowej Demokracji. Jako poseł Koła Polskiego w Petersburgu koncentrował się na sprawach związanych z położeniem ludności chłopskiej w kongresówce. Gdy wybuchła I wojna światowa, Grabski wszedł w skład prorosyjskiego Komitetu Narodowego Polskiego, a potem
Centralnego Komitetu Królestwa Polskiego w Rosji, którego celem było organizowanie pomocy dla wszystkich Polaków przebywających wtedy w Rosji. Gdy wybuchła rewolucja październikowa, Grabski powrócił jednak do kongresówki. Ale niebawem został aresztowany przez Niemców i osadzony w modlińskiej twierdzy. Gdy w październiku 1918 roku zwolniono go z modlińskiej twierdzy, zajął się organizowaniem Związku Ludowo-Narodowego, nowej partii obozu narodowego. Z jej ramienia został w styczniu 1919 roku posłem na Sejm. Zorganizował wtedy Główny Urząd Likwidacyjny, którego celem było uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych z czasów wojny. W grudniu 1919 roku Grabski został ministrem skarbu w rządzie premiera Leopolda Skulskiego. Rolę ministra skarbu Grabski pełnił również w rządach Władysława Sikorskiego i Wincentego Witosa. W czerwcu 1920 roku Grabski po raz pierwszy został premierem, ale nie na długo, bo już miesiąc później podał się do dymisji, nie widząc szans na zrealizowanie swojego planu uzdrowienia finansów państwa. Grabski już na początku swojego urzędowania w Ministerstwie Skarbu postulował przeprowadzenie reformy walutowej i kompleksowe uporządkowanie gospodarki budżetowej państwa. Jego plan sanacji Skarbu Państwa zakładał jak najszybsze jednoczesne wdrożenie reformy skarbowej i reformy walutowej. Równie ważnym elementem tego planu miało być osiągnięcie równowagi budżetowej poprzez znaczne ograniczenie wydatków państwowych. Grabski postulował także wprowadzenie podatku majątkowego, z którego zamierzał pozyskać fundusze na pokrycie istniejącego deficytu budżetowego. Zakładał, że na realizację całego tego planu potrzebował będzie co najmniej 3 lat. W rzeczywistości okazało się, że na zrealizowanie swojego planu Grabski otrzymał od losu jedynie pół roku. Gdy 19 grudnia 1923 roku objął tekę premiera i ministra skarbu, przystąpił do realizacji swojego planu. Na jego wniosek 11 stycznia 1924 roku Sejm przyjął ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie walutowej, nadając jednocześnie Grabskiemu nadzwyczajne pełnomocnictwa, które miały mu umożliwić przeprowadzenie postulowanych reform i uchronić Polskę przed gospodarczą katastrofą, która jej wtedy niechybnie groziła. Grabski dokonał sanacji skarbu poprzez wprowadzenie wspomnianego podatku majątkowego, radykalne cięcia kosztów administracji państwowej oraz egzekucję danin publicznych. Bez tego reforma walutowa nie przyniosłaby oczekiwanego rezultatu. Ustanowił również nową walutę, złotego, i powołał jego emitenta, czyli Bank Polski. Ten ostatni oficjalnie rozpoczął swoją działalność 28 kwietnia 1924 roku. Nowa waluta została oparta na parytecie złota. Wartość 1 złotego ustalono na równoważną 0,29 grama złota. Złoty był równy frankowi szwajcarskiemu, a jego parytet w stosunku do amerykańskiego dolara wynosił 5,18 złotego za 1 dolara. Z kolei wymiany obowiązującej wcześniej marki polskiej na złotego dokonano w stosunku 1 800 000 do 1. Bank Polski miał pokrycie 30% banknotów w złocie i walutach obcych, a pozostałe 70% banknotów miało pokrycie w srebrze i zobowiązaniach Skarbu Państwa.
Polska nie była jednak w pełni przygotowana do operacji wymiany waluty. Brakowało bilonu, z produkcją którego nie nadążała mennica warszawska. Zastosowano więc tymczasowo tzw. bilety zdawkowe o różnych nominałach, które drukowane były na starych banknotach markowych. Zostały one wycofane dopiero po nasyceniu rynku bilonem. Stabilizacji waluty towarzyszyło jednak zwiększenie bezrobocia, a także powszechne strajki. Jakby tego było mało, rok 1924 okazał się w naszym rolnictwie rokiem nieurodzaju i koniecznym było zwiększenie importu żywności z zagranicy. To z kolei doprowadziło do odpływu dewiz i osłabiło złotego. W styczniu 1925 roku okazało się również, że ściąganie podatku majątkowego nie przyniosło takich rezultatów, jak to zaplanowano. Uzyskano tylko niecałe 188 milionów złotych, a nie jak planowano 330 milionów złotych. Miało to oczywiście wydatny wpływ na równowagę naszego budżetu. W zaistniałej sytuacji Grabski postanowił więc poszukać dodatkowych funduszy u zagranicznych pożyczkodawców. Udało mu się pożyczyć 12 milionów dolarów we Włoszech pod zastaw państwowego monopolu tytoniowego oraz 6 milionów dolarów w Szwecji pod zastaw państwowego monopolu zapałczanego. Grabski wynegocjował również pożyczkę w amerykańskim banku Dillona w wysokości prawie 50 milionów dolarów. Gdy Grabski otrzymał pierwszą partię 35 milionów dolarów, Amerykanie postanowili jednak wycofać się z wynegocjowanej reszty kwoty. Ze względu na dość niestabilny kurs złotego, Bank Polski zawiesił na jakiś czas wymienialność złotówek na inne waluty, ale to posunięcie doprowadziło do problemów z importem, a potem przyniosło załamanie kursu złotego. W reakcji na to Bank Polski ograniczył udzielanie kredytów, co z kolei odbiło się na bankach prywatnych, które zawiesiły wypłaty i poprosiły Grabskiego o interwencję. W rezultacie tej interwencji został utworzony Fundusz Pomocy Instytucjom Kredytowym z kapitałem prawie 60 milionów złotych. W listopadzie 1925 roku Grabski ponownie interweniował w Banku Polskim, tym razem w obronie sztywnego kursu złotego, ale Bank Polski tym razem mu odmówił. W efekcie tego doszło do spadku kursu złotówki. W reakcji na ten fakt Grabski wraz ze swoim gabinetem podał się do dymisji. Po przewrocie majowym Piłsudskiego kurs złotego ustabilizował się na poziomie 9 zł i 10 groszy za jednego dolara. I tak było aż do 1934 roku i rewaluacji złotego, która była skutkiem spadku kursu dolara do poziomu 5,20–5,30 zł za dolara. I taki kurs złotego utrzymał się do wybuchu II wojny światowej. Gdy w listopadzie 1925 roku Grabski opuścił kręgi rządowe, skupił się na pracy naukowej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Tam założył Zakład Polityki Ekonomicznej i sekcję agronomii społecznej. W latach 1926–1928 pełnił też stanowisko rektora tej uczelni. Pozostawił po sobie prawie 150 publikacji poruszających zagadnienia ze sfery ekonomii, bankowości, agronomii społecznej, nauk politycznych, historii i socjologii. Zmarł 1 marca 1938 roku. Tak czy inaczej, złoty Grabskiego w okresie międzywojennym był jedną z silniejszych walut w Europie. Stał się też czynnikiem umożliwiającym dynamiczny rozwój II Rzeczpospolitej, zwłaszcza w drugiej połowie lat
30. Gdyby nie wojna, ten rozwój na pewno byłby jeszcze szybszy, ale tak się nie stało. Zakazana historia Sowietów to druga moja książka w serii wydawnictwa Fronda, którą warto przeczytać. Opowiadam w niej historię sowieckiego państwa, najbardziej zbrodniczego państwa w dziejach świata. Warto ją poznać, bo współczesna Rosja, jego spadkobierczyni, znowu dąży do podbicia narodu. Książkę można nabyć z moim autografem, a nawet możliwa jest osobista dedykacja. Jest wciąż do nabycia moja książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia w Polsce. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego działania, o których nie mieliście jeszcze okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze filmów na kanale Zakazane Historie i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi, spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Pietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania kanału Zakazane Historie, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.